Na wstępie proszę Was o lajka pod filmem oraz subskrypcję, a zaraz zobaczcie, czy telefon przeżył testy. Pancerne telefony raczej nie mają wyglądać, ale służyć na budowie czy w innych ekstremalnych warunkach. Ulefone Armor 3T posiada wiele certyfikatów odporności, ale jak poradził sobie w teście? Zapraszam do oglądania do końca, bo na końcu będzie mały konkurs. Smartfon przychodzi do nas w sporych rozmiarów opakowaniu, ale za to w zestawie dostajemy dużo dodatkowych akcesoriów. Razem z telefonem mamy uchwyt do montażu na rowerze, smycz, klips do przypięcia do ubrania, przejściówkę na słuchawki, folię ochronną na ekran, kluczyk do odkręcania tylnej klapki, a także drugi do odkręcania zaślepki na antenkę. Producent dodaje również zapasowe śrubki i zaślepkę. Mamy tutaj jeszcze ładowarkę i kabel USB-C, ale uwaga, końcówka jest trochę dłuższa niż standardowo, przez co inne kable mogą nie pasować do tego telefonu. Do zestawu dostajemy również przejściówkę z USB-C na microUSB. Smartfon jest jednym dużym klockiem, tego nie da się ukryć, ale czy to źle? W wypadku pancernego telefonu to chyba dobrze, że ma grubą obudowę. Porównując do innych wzmacnianych telefonów, nie wyróżnia się on mocno wyglądem. Na prawej stronie mamy przycisk blokady oraz czytnik linii papilarnych. Czytnik w tym telefonie działa sprawnie, ale nie najszybciej. Moim zdaniem jego umiejscowienie jest idealne, ponieważ nie musimy szukać ani miejsca z tyłu, ani z przodu. Po prostu biorąc telefon w dłoń, palec ląduje na czytniku. Szybkością jednak brakuje mu trochę do średniopółkowych Xiaomi. Lewa strona to przyciski głośności oraz przycisk PTT, który uruchamia tryb walkie-talkie i po dokręceniu antenki telefon może nam działać jako krótkofalówka, łącząc się z innymi urządzeniami. Niestety ja nie miałem możliwości przetestowania tej funkcji, ale przeglądając inne recenzje, połączenie się z inną krótkofalówką jest banalnie proste i działa bezproblemowo. Z dołu znajduje się tylko wejście USB-C, które osłania zaślepka zapobiegająca dostawaniu się wody. Na tyle smartfon posiada z góry oraz z dołu oczko do zaczepienia smyczy. Na środku widzimy metalową blaszkę z logiem producenta. Aby ją otworzyć, musimy użyć śrubokręta, który jest w zestawie. Pod nią znajdują się dwa sloty na kartę nano SIM oraz wejście na kartę pamięci. Nad tą blaszką mamy oczko aparatu oraz diodę doświetlającą. Cały telefon wykonany jest z gumowego materiału, dzięki czemu powinien on amortyzować upadki. Smartfon posiada certyfikaty IP68, czyli praktycznie najwyższy standard, jeżeli chodzi o wodę i pył. Jest on w pełni odporny na zanurzenia w wodzie oraz zabrudzenia pyłem. Dodatkowo mamy tu stopień odporności IP69K, co oznacza, że jest odporny na duże ciśnienia oraz wysoką temperaturę, więc według tego możemy go mieć nawet pod myjką ciśnieniową. Potwierdza to również standard militarny, wywodzący się ze standardów wojsk amerykańskich, MIL STD 810G, co jak deklaruje producent mówi nam o odporności na temperatury od -40 do nawet 80 stopni, jednak nie samymi deklaracjami producenta będziemy się tutaj posiłkowali. Najpierw sprawdziłem, jak ten telefon poradzi sobie z próbą termiczną. Potraktowałem go przez chwilę ogniem i już widzimy, że górna część się nam delikatnie stopiła. Nie wiem, czy przez krótką chwilę osiągnęliśmy temperaturę powyżej 80 stopni, do której odporność deklaruje producent. No dobra, ale może teraz go zamrozimy i zobaczymy, co z nim się stanie. Tutaj przynajmniej jak widać nic się nie stało i telefon jest cały i zdrowy. Wszystko dalej działa tak, jak powinno. Ale właśnie jeżeli chodzi o działanie, no to za wydajność odpowiada tutaj MediaTek Helio P23 w mocniejszej wersji z taktowaniem 2500 MHz razem z grafiką Mali G71 MP2 oraz 4 GB RAM i 64 GB pamięci dla użytkownika. Nie jest to flagowy procesor, ale możemy go zaliczyć spokojnie do średniej półki. Telefon działa wydajnie i bez problemu uruchomimy na nim gry, a także wykonamy kilka zadań jednocześnie. Czasami zdarzały się też spowolnienia, chociaż w sumie nie wiem, z czego one wynikały, no bo mamy tutaj prawie czystego Androida. Dodatkowo pamięć możemy rozszerzyć poprzez kartę pamięci nawet do 256 GB. Uważam, że nie ma co wymagać więcej od tego telefonu. Działa on pod kontrolą Androida 8.1 w niemal czystej odsłonie. Z fajnych dodatków mamy Toolbox, w którym mamy miernik dźwięku, kompas, latarkę, która świeci dosyć mocno, poziomicę, wieszanie obrazka, tętno, działające po przyłożeniu palca do tylnej kamerki, szkło powiększające, alarm, miernik pionu, kątomierz, ciśnienie. Wydajnościowo ten MediaTek powinien się równać ze Snapdragonem 625.
Aparat w tym modelu to 21 megapikseli z matrycą od Sony ze światłem 1.8, no i za bardzo nie mogę go chwalić, ale narzekać też nie ma co, no bo zdjęcia w idealnych warunkach są nawet niezłe, ale jak warunki się pogarszają, to jakość zdjęć drastycznie spada. Ogólnie zdjęciom czasami brakuje szczegółów, a kolory są trochę wyblakłe. W sumie do pstryknięcia zdjęcia na budowie jest dobry, a to chyba o to chodzi w takim telefonie. Nie musi więc on być idealny. Z wideo jest podobnie. W dobrych warunkach nie wygląda to wcale źle. Autofokus łapie szybko ostrość, a telefon sprawnie wyłapuje zmianę światła. Z przodu aparat ma 13 megapikseli. Aplikacja aparatu nie daje nam zbyt wiele możliwości manualnych ustawień. Jest prosta i przejrzysta. Za wyświetlany obraz odpowiada ekran 5,7 cala IPS o rozdzielczości Full HD+, w proporcjach 18:9. I tutaj nie mam się do czego przyczepić. Obraz jest moim zdaniem ok, kąt widzenia również, minimalna jak i maksymalna jasność stoją na odpowiednim poziomie. Przedni panel chroni szkło Corning Gorilla Glass 5, które nawet po wielu upadkach się nie porysowało. Rzucałem telefonem w domu, na trawie i na asfalcie. Poza drobnymi rysami na obudowie, telefon nadal jest cały. Na szkle nie widać nawet jednej rysy. Przejechałem też po telefonie leżącym na żużlu samochodem. Tutaj trochę rysek się pojawiło, jednak na tyle. I widzimy delikatne wgniecenia na blaszkach, jednak telefon dalej działa. W kwestii audio mamy tutaj dwa głośniki z przodu, które są chyba najgłośniejszymi, jakie słyszałem w telefonach. Dźwięk może nie jest najczystszy, ale jeżeli chodzi o głośność, to jest naprawdę na plus, co może się przydać podczas trybu walkie-talkie. Niestety, ale żeby podłączyć słuchawki, potrzebujemy przejściówki, którą dorzuca nam producent. Na słuchawkach dźwięk gra dobrze i czysto. Z łącznością nie ma tutaj problemu. Telefon obsługuje wszystkie pasma LTE, GPS szybko łapie fixa i nie gubi zasięgu. Dodatkowo dużym plusem jest NFC. Mikrofon, który mamy z przodu, dobrze łapie nasz głos i wyraźnie słyszy nas rozmówca. Bateria to chyba największy plus tego smartfona. 10300 mAh daje nam tydzień czasu spokojnego działania, a jak korzystamy z niego intensywnie, to długość pracy na baterii może spać do 3 dni, co i tak uważam za bardzo dobry wynik. Jak podaje producent, na telefonie możemy oglądać ponad 19 godzin wideo na jednym ładowaniu, a do ładowania telefon został wyposażony w 18W ładowarkę z szybkim ładowaniem oraz tryb Pump Express, czyli takie Quick Charge, ale od Mediateka. Ostatnim testem, który przeprowadziłem, była kąpiel w rzece i tutaj również smartfon przetrwał i nie miał z tym żadnych problemów. Podsumowując, telefon mam z Gearbest.com, sklep załatwił dla widzów kody na ten telefon. Szczegóły macie w opisie. Dodatkowo wśród osób, które dadzą lajka pod filmem, zostawią suba i napiszą w komentarzu gotowe, wylosuję jedną osobę i dam jej gadżety od Gearbest, które dostałem w tajemniczej paczce. Filmik z tą paczką wyświetli wam się w prawym górnym rogu. A przechodząc do smartfona, to moim zdaniem kawał porządnego sprzętu. Jeżeli ktoś potrzebuje wydajny telefon, odporny na wstrząsy i upadki, to ten Ulefone wydaje się być idealnym wyborem. Jak było widać w testach, dawał radę i dalej działa. No w sumie jedyne co trzeba pamiętać, aby nie przesadzać z ogniem w jego pobliżu. Razem w zestawie dostajemy zestaw uchwytów, które mogą się nam zawsze przydać. Co prawda ten aparat nie jest idealny, ale decydując się na taki telefon, aparat chyba nie jest głównym wyznacznikiem. Dostajemy za to bardzo mocną baterię, dzięki której nie musimy się martwić o codzienne ładowanie. Jeżeli szukasz telefonu, o który nie będziesz się bał, że przy pierwszym kontakcie z ziemią się zniszczy, to Armor 3 jest wyborem dla Ciebie. Ode mnie to tyle. Pamiętajcie o konkursie, o którym wspominałem wcześniej. Zasady, w razie czego znajdziecie też w opisie. Do następnego materiału, cześć!